Hello everyone, my name is Witajcie, Sajjad. nazywam się Sajjad. Pochodzę z Iranu. Urodziłem się w bardzo religijnym mieście Tabriz. Byłem muzułmaninem w religijnej rodzinie, szczególnie tej ze strony mamy. Dziś jestem podekscytowany. Jest dla mnie wyzwaniem podzielić się świadectwem w języku angielskim, ale postaram się zrobić to najlepiej i najkrócej. To share my testimony in the shortest version. So, yeah, actually, I had a very happy family. Miałem szczęśliwą i dostatnio żyjącą rodzinę. Mój ojciec prowadził dobrze prosperujący biznes, dopóki ja się nie urodziłem. Mam 3 starsze siostry. Wszyscy żyli szczęśliwie do czasu moich narodzin. Ja wszystko to zniszczyłem. Przed moimi narodzinami ojciec zbankrutował, stracił prawie wszystko. Zostawił nas, gdy miałem 2 lata i wyprowadził się do innego miasta. Zaczął nadużywać alkoholu i narkotyków. Nie był już normalny. So he was not normal anymore. So actually I want to add this. I just realized recently Niedawno zdałem sobie sprawę, że byłem dzieckiem niechcianym. Rodzice bardzo poważnie myśleli o aborcji. Próbowali 3 razy, ale im się to nie udało. Sytuacja ojca nie była dobra. Mieli już 3 dzieci i myśleli, że urodzi się kolejna dziewczyna. Dlatego podjęli taką decyzję. Jednak nie udało im się to. Dlatego teraz tu jestem i dzielę się swoim świadectwem. Be sharing my testimony today. Yeah, so I think you can imagine my life. Możesz sobie wyobrazić moje trudne życie. Byłem dzieckiem bez ojca. Zanim odszedł, dni i noce były ciężkie, ponieważ był alkoholikiem. Bez niego problemy narastały jeszcze bardziej. We had more problems. Anyway, I started to Zadawałem mamie pytania, ale jej odpowiedzi nie były dla mnie jasne. Pytałem, dlaczego mamy takie ciężkie życie? Dlaczego Bóg nie słyszy naszych modlitw? Gdzie On jest? Mama zawsze odpowiadała, mamy takie trudne życie, ponieważ Bóg nas kocha. To było dla mnie niezrozumiałe. Yeah, also I had a lot of questions from God. I remember, God, where are you? Miałem też wiele pytań do Boga. Gdzie jesteś, Boże? Czy mnie widzisz? Czy cieszysz się, że moi rodzice nie chcieli moich narodzin? Tak wyglądało moje życie. Byłem smutny, pusty, bez nadziei i czułem się nikim. I was like nothing. So until actually my father, he was in prison because of his debts. So he was in Mój ojciec skazany za długi siedział w więzieniu przez 6 lat. Wiele razy dzwonił i pisał: Sajjad, przyjdź do mnie, tęsknię za tobą. Gdy dorastałem, myślałem sobie: nie jesteś moim ojcem. Nie było cię, gdy byłeś mi potrzebny. Nie możesz być moim ojcem. I was thinking, no, you are not my father. You were not, when I needed you, so you cannot be my father, because I hate him, because in my mind he was my, the biggest problem. I was living that life To było moim największym problemem. Obwiniałem go, że miałem takie życie. Dziś jednak widzę, że dzięki Ojcu dotarłem do Boga. Było mi smutno, że nie było Ojca z nami. Nie rozumiałem Jego miłości. I couldn't understand Him. I couldn't understand His love. But I was like 15 years old. I remember my oldest sister. Kiedy miałem 15 lat, przyszła do mnie najstarsza siostra, która od swojej przyjaciółki usłyszała Ewangelię. Czułem, że ona się zmienia, że staje się inna. Po 3 miesiącach wydała mi się dziwna. Kiedy pewnego razu modliła się w swoim pokoju, podsłuchałem ją. Czułem, że nie była sama, że w jej pokoju były 2 osoby. And the most interesting thing for me
Najciekawsze było dla mnie, że modliła się w języku perskim, w naszym ojczystym języku azerskim. To było dziwne, bo zazwyczaj modliliśmy się po arabsku. Because we used to pray in Arabic, we used to talk to God, call God in Arabic. Wołaliśmy do Boga po arabsku, czytaliśmy Koran po arabsku, więc był to dla mnie szok. Nie możesz rozmawiać z Bogiem w swoim języku. Pamiętam, jak pierwszy raz powiedziała: Sajjad, chcę się z Tobą podzielić czymś o Bogu. Wtedy jednak nienawidziłem jej, bo czułem, że źle robi, że nie ma racji. Ona jednak powiedziała: Jezus jest prawdą, jest drogą, może Cię zbawić. Po prostu uwierz mi i zaufaj. Mówię to w Jego imieniu. Była to ciekawa rozmowa i spodobała mi się. Powiedziała, że chce się za mnie pomodlić, a ja zgodziłem się. I said okay, and when she started to pray for me, the first word she used and she said, she closed. Gdy zaczęła modlitwę, zamknęła oczy i powiedziała: Boże Ojcze. Te słowa bardzo głęboko poruszyły moje serce. Można nazwać Boga Ojcem? Jak to możliwe? Wcześniej myślałem, że Bóg jest daleko. Bóg nie może mnie słyszeć i widzieć, a ja jestem grzeszny, jestem złą osobą. Więc to, że można Boga nazwać Ojcem, poruszyło moje serce. So she continued to pray with me, and she shared all the time with me every day. Siostra każdego dnia modliła się ze mną i dzieliła Ewangelię. Była bardzo pomocna. Poprosiła mnie, żebym zaczął czytać Ewangelię. Zgodziłem się. And I said, okay, I will. And I started to read the gospel. And when I Gdy doszedłem do Ewangelii Mateusza, rozdziału 5, poczułem się bardzo wyczerpany, potrzebowałem wody. Gdy czytałem ten rozdział, niespodziewanie rozpłakałem się. Tam było dużo wody, która mnie napełniała. Kiedy spotkałem Jezusa w tym rozdziale, nie mogłem powstrzymać łez. Poczułem, że Go kocham, że jest moim bohaterem. It was feeding me. And when I met Jesus in that chapter, I couldn't stop my tears, and I said, wow, I love him. He is my hero. And I love that part. And actually it was a challenge for me because było to dla mnie wyzwanie, bo Jezus mi mówił, że muszę wybaczyć swoim wrogom, tym, których nienawidzę. Ja jednak nie mogłem wybaczyć mojemu ojcu. Nienawidziłem go. Nie mogłem z nim nawet normalnie rozmawiać. Have a good conversation with him. Never. So at that time, my dad had a very bad accident, and he was in hospital, and they called us. W tym czasie mój ojciec uległ poważnemu wypadkowi. Pojechałem do szpitala. Gdy go zobaczyłem, nie poznałem go. Lekarze powiedzieli, że może umrzeć, że jego stan jest bardzo zły. Byłem bardzo smutny, rozpłakałem się i powiedziałem do siostry, że tato umiera. I was so sad, and I just came out and I started to cry, and I hugged my sister. I said, wow, dad is dying, and I'm so selfish. Byłem tak samolubny, bo nie mogłem mu wybaczyć, zbliżyć się do niego. Pragnąłem, by Bóg dał mi jeszcze szansę na rozmowę z Nim, na wybaczenie, na bliskość. Na szczęście ojciec wydobrzał i przenieśli go do normalnej sali. Byłem wtedy jedyną osobą, która mogła zadbać o niego. To było w czasie, gdy czytałem Ewangelię. Bóg postawił mnie w tej sytuacji. W sercu nie było to dla mnie łatwe. Miałem dwa głosy w sobie. Pierwszy mówił: nie jesteś winny. To on był złym ojcem. Przez niego masz takie złe życie.
bad life, this hard and sad life. But another voice, and I believe it was Drugi God. głos, wierzę, że to był Bóg, mówił: wybacz mu, idź i powiedz, że jest ci przykro. You are the sorry one. So after like 2 months, I said, Dad, I want to talk to you. Po 2 miesiącach zdecydowałem się: tato, chcę z tobą porozmawiać i podzielić się czymś. Jest mi ciężko to mówić, ale przykro mi, nie byłem dla ciebie dobrym synem. Chcę cię prosić o wybaczenie. And he was like shocked, and był w szoku. Milczał chwilę, potem spytał: czemu mi to mówisz? To ja nie byłem dobrym ojcem, zostawiłem cię. To ty musisz mi wybaczyć. I left you. You have to forgive me. So my mom was there actually. He started to cry. I cried and I hugged him, and my mom była tam moja mama. Płakaliśmy, objąłem ojca. Wtedy Bóg uzdrowił moje serce. Wcześniej chciałem mu wybaczyć, ale nie potrafiłem. Wiedziałem, że nie mogłem go nienawidzić, ale to było poza możliwościami mojego serca. Po pojednaniu mieliśmy świetną relację. Ojciec wrócił do domu, rozmawialiśmy dużo, masowałem go, przybliżyliśmy się do siebie. I massaged him. We got closer to each other. And after 8 months, he had a heart attack. 8 miesięcy później dostał zawału serca. Zmarł w trakcie snu. Było mi bardzo smutno, ale też poczułem wolność. Ciężar spadł z mojego serca. I was so sad about that happening, but at the same time, I felt I am free. Byłem szczęśliwy, że mogłem rozmawiać z Ojcem. Wiedziałem, że to nie jest moja zasługa, że to sprawiła Ewangelia, Jezus, Jego miłość. It was His love. I remember Sahar, my oldest sister. Pamiętam, jak wcześniej Sahar, najstarsza siostra, spytała mnie o relację z Ojcem. Odpowiedziałem, że nie mogę już czytać tej Ewangelii, jest wspaniała, ale Jezus chce, żebym wybaczył Ojcu, a ja nie mogę, bo nie wiem, dlaczego mam to zrobić. Jej odpowiedź wtedy mnie poruszyła. Jasne, że nie możesz. Jesteś pusty. Potrzebujesz Bożej miłości. A Ty ją przyjmiesz, wtedy będziesz w stanie kochać Ojca. This love, and then you can love your father. You can love who you cannot love him. So I said, okay, how can I receive this love? Jak mogę przyjąć tę miłość? Powiedziała: módl się w ojczystym języku, wołaj do Boga, otwórz przed Nim swoje serce. Zacząłem więc wołać w języku azerskim: Boże, nie wiem, co robić. Wołam dziś, pokaż mi, co powinienem zrobić. And it was I think that happening. To wydarzenie przyprowadziło mnie do Jezusa. Otworzyłem swoje serce i wybaczyłem Ojcu. Po tym wydarzeniu zorganizowaliśmy mały kościół domowy. Przyjaciele mojej siostry przychodzili do nas i zapraszali nas do siebie. To był mały kościół podziemny. Miałem 18 lat i byłem głodny Boga. Byłem wypełniony miłością, kochałem wszystkich i czułem, że cały czas chcę każdego przytulać. W mojej głowie pojawiły się pytania: co się dzieje? Co mi się stało? Wcześniej taki nie byłem. Chciałem wszystkich przepraszać, ale za co? Sam nie wiem. It was a big, question mark on my head. What's going on? What happened to me? I was not like this. I was like, I want to say to everyone, I am sorry. Why you are sorry? I don't know. So it was God. So I believe. Wierzę, że moi rodzice nie mogli mnie usunąć, bo Bóg miał dla mnie inny plan. Had a different plan for me. So my pastor was so helpful to me. He helped me to
know God more, and I started to Mój pastor pomógł mi bliżej poznać Boga, więc ja chciałem mu pomagać. Zacząłem pracować z młodzieżą i dziećmi w naszym kościele. Mieliśmy też domowe kościoły w innych miastach. Nauczyłem się grać na gitarze, zostałem liderem uwielbienia. Poświęcałem swój czas i życie Bogu. Dzieliłem się swoim świadectwem, swoim czasem i życiem dla Boga. Każdego dnia byłem zajęty pracą dla Kościoła. I was busy with church every day, and until I was 24, we had a small meeting, a house church, and I was sharing a message with youth people. Miałem 24 lata. Pewnego dnia w trakcie spotkania w kościele domowym, kiedy dzieliłem się Ewangelią z młodzieżą, nagle ktoś zapukał do drzwi. Otworzyliśmy i zobaczyliśmy 15 uzbrojonych policjantów z karabinami i kamerami. Krzyczeli na nas. Nagle zdałem sobie sprawę z tego, co się dzieje. Wiedzieliśmy, że to może się zdarzyć, ale była to tylko myśl. Nie mogłem w to uwierzyć. Jednak przyszli po nas. But finally they came to us and they found us. They arrested me, they blindfolded me. Aresztowali mnie, zasłonili oczy i powiedzieli: spędzimy dużo czasu razem. So I said okay, and I was actually peaceful because I thought. Miałem jednak w sobie pokój. Pomyślałem: Jezu, Ty pozwoliłeś, by tu przyszli i to zrobili. Przyszli więc i zawieźli mnie do domu, a stamtąd zabrali mój paszport, laptop, gitarę, książki. To był trudny moment dla mojej mamy. Trzęsła się i płakała, bo nie wiedziała, co się dzieje, ale czuła, że doszło do dramatu. What is going on, and it will be very hard for us. And especially when I heard something about my sisters, they were talking on the phone. Słyszałem, gdy przez telefon rozmawiali o moich siostrach i zdałem sobie sprawę, że je też aresztują. To było trudne. Zabrali mnie do więzienia, dali mi inne ubranie, zrobili zdjęcia i wsadzili do małej celi. A small cell, and I remember when they opened the door, they said. Pamiętam, że gdy otworzyli drzwi, ktoś powiedział: witaj w domu. Kto wie, może to twój ostatni tydzień życia, a może w ogóle to twój ostatni dzień. Cela śmierdziała i była ciemna. To była najtrudniejsza noc w moim życiu. The next day, someone opened the door and he gave me Następnego some dnia water ktoś and otworzył drzwi, dał mi wodę, coś do sprzątania celi i powiedział: wstawaj, oczyść siebie i swój dom. And I was just, when I woke up, I was like thinking I'm at home, but I understood where am I. So I couldn't pray. Wtedy nie mogłem się modlić. Nie pamiętałem żadnych wersetów z Biblii. To wszystko było trudne. Ale dziś jestem wdzięczny, że Bóg na to pozwolił, bo to pomogło mi zrozumieć, że Bóg jest blisko nawet w ciemnościach i problemach. Wcześniej żyłem z poczuciem, że Bóg jest dobry. Kiedy moje życie jest dobre i kiedy wszystko jest dobrze, Bóg jest dobry. W celi zacząłem rozmyślać. Miałem dużo pytań. Gdzie jest moja mama? Gdzie są siostry? Gdzie ja teraz się znajduję? Może mnie zabiją? Może tu zatrzymają? Mówią o 10-12 latach. What did you do with your life? Co zrobiłeś ze swoim życiem? Boże, to nie jest fair. Ja chciałem Ci po prostu służyć. Powierzyłem Ci swoje życie, wszystko. Czy to jest Twoja odpowiedź dla mnie? To nie fair. But when I started to clean myself, I remember
Gdy się myłem, zobaczyłem brudną ścianę i zacząłem ją czyścić. Uświadomiłem sobie wtedy, że takie było moje serce, mroczne, śmierdzące. My heart was dark, my heart was smelled bad, and it was not a good place for God. To nie było dobre miejsce dla Boga. Ale ten święty Bóg przyszedł do mojego serca, otworzył je. To nie ja, to On je otworzył, dotknął mojego serca i wszystko zmienił. Dał mi nowe serce, oczyścił je. And He touched my heart. He came to my heart and changed everything. He gave me a new heart. So I started to Zacząłem płakać i powiedziałem: Boże, nie mogę zaprzeczyć temu, że Ty zmieniłeś moje serce, uczyniłeś to dla mnie. Nie wiem, co się teraz dzieje, nie wiem, co się jutro wydarzy, ale pamiętam, jak wiele dla mnie zrobiłeś. Zmieniłeś moje życie i serce. W czasie rozważań zacząłem się modlić: Boże, jestem tu przez Ciebie. Pomóż mi, wybaw mnie, chcę stąd wyjść, być szczęśliwy, mieć normalne życie jak wszyscy ludzie. Bóg jednak korygował moje myślenie. Nie jesteś tu przeze mnie, ale przez siebie samego. Modliłeś się ciągle: Boże, chcę Cię poznawać bardziej. Boże, kim jesteś? Boże, chcę być jak Ty. Więc odpowiedziałem na Twoją modlitwę. To są odpowiedzi dla Ciebie. Nie mogłem nic na to odpowiedzieć, bo to była prawda. Nie sądziłem, że będzie tak trudno. Gdybym wiedział, może nigdy nie modliłbym się w ten sposób. I could never pray like that. Anyway, so they interrogated me. Przysłuchiwali mnie każdego dnia przez 6, czasem 8 godzin. Byli na mnie cały czas źli. To był trudny czas, zwłaszcza gdy myślałem o rodzinie. So angry and upset with me. Yeah, it was a very hard time, especially when I was thinking about my family. Cały czas kazali mi pisać. Pisałem więc o tym, jak uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, o swoim świadectwie, o naszym kościele, pastorze, miastach, w których mieliśmy kościoły. Ciągle o tym pisałem. Which cities you have churches. So I always was writing about different things. Starałem się mówić o swoim życiu, podejść do tego osobiście, ale prawie wszystko o nas wiedzieli. Dawali mi czyste kartki i kazali znów pisać od nowa. To było trudne. Bolały mnie palce. Yeah, it was so hard. My fingers, it was very painful for me. Jedzenie w więzieniu było okropne. Trudno było mi jeść w celi. Straciłem 12 kg. Byłem osłabiony. I was so weak in that cell. Pewnego dnia poczułem, że potrzebuję czegoś słodkiego. Bardzo lubię ciasteczka bananowe. Nawet teraz możesz je znaleźć w mojej torbie. Uwielbiam je z irańską herbatą. Poczułem, że potrzebuję teraz ciasteczek bananowych. Marzyłem choćby o 2 kęsach. It was like imagination for me. So after like 2 hours, it was after 24 po 24 dniach w celi, po 2 godzinach od tego marzenia, ktoś przyszedł i powiedział: zmieniamy ci celę, bierz koc i zakładaj opaskę na oczy. Put your blindfold. So they took me to another cell, and there I had shared that cell with 3 more prisoners. Zabrali mnie do innej celi, którą dzieliłem z 3 więźniami. Gdy wszedłem i otworzyłem oczy, pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, było pudełko z ciasteczkami bananowymi. Nie mogłem w to uwierzyć, bo to były ciasteczka mojej ulubionej firmy, które nie jest łatwo znaleźć.
I couldn't believe that. I couldn't believe that because on the box I could see my favorite brand, which I cannot find it easily in outside. So it is Minu. So in Persian it's Po persku nazywa się Mino. Yeah, I went there and they started to talk to me. Wow, we are sorry. Więc wszedłem tam, oni zaczęli mówić, przykro nam, że tu jesteś, jak długo tu jesteś, dlaczego tu jesteś? And a friend was talking to me after like 10 minutes. Po 10 minutach zapytałem jednego z nich, czy mogę zadać pytanie? Powiedział, pytaj, więc spytałem, czy w tym pudełeczku są bananowe ciasteczka? Powiedział, jasne, mamy ich dużo. To nasze ulubione. Mamy tu przyjaciela, który nam je dostarcza. Przyniósł mi to ciasteczko z herbatą i po pierwszym kęsie rozpłakałem się. Nie mogłem powstrzymać łez. I couldn't stop my tears and that guy asked me, what happened? I'm sorry, why are you crying? Co się stało? Czemu płaczesz? Odpowiedziałem, mój Bóg jest Bogiem od bananowych ciasteczek. Na co on, co? Co masz na myśli mówiąc Bóg od bananowych ciasteczek? What do you mean, God of banana cookie? I said, I don't know how to. Powiedziałem mu, że nie wiem, jak mu to wyjaśnić, ale zrobię to innym razem. Maybe the next time, but yeah, after that I started to pray. It was like nothing is impossible. Potem zacząłem się modlić, bo wiesz, że nie ma nic niemożliwego dla Boga. Bóg mówi do ciebie, jeśli mogę ci dać bananowe ciasteczka w tym więzieniu, w celi, co jest niemożliwe, to znaczy, że mogę wszystko dla ciebie zrobić. Po prostu ufaj mi cały czas. I had nothing to trust. Nie miałem żadnego powodu, by ufać, żadnej odpowiedzi na moje modlitwy, ale Bóg mówił, po prostu mi ufaj, po prostu mi ufaj. Jak mogę ci ufać? Mówią o zabiciu mnie, o więzieniu przez 5-10 lat. Keeping me here for 10 years, 5 years. And I remember once I was praying. Ale pamiętam, że modliłem się, Boże, 10 lat to za dużo, stracę całą młodość, to nie fair. After these 10 years, I will lose my youth, my life. This is not fair. Okay, for 5 years. 5 lat, 4, 3 lata jest dobrze. Okay, 5 lat maksymalnie, ale 10 lat to za dużo. But 10 years is too much. So it was like if you decided to. Odpowiedź była taka: jeśli zdecydowałeś się iść za mną, żyć dla mnie, to jaka jest dla ciebie różnica, czy będziesz tu, czy na zewnątrz? Jeśli będę chciał cię tu zatrzymać, to będę cię używał jako światła w ciemności. Pamiętam, że dzieliłem się świadectwem z kimś, kto był tam już długo, a on zaczął płakać, otworzył swoje serce. Modliłem się z nim, a on płakał jak dziecko. Każdego poranka przychodził do mnie i modliliśmy się razem w meczecie w tym więzieniu. Pamiętam, że wtedy Bóg powiedział, gdyby cię tu nie było, jak mógłbym go ocalić? To było jedyną drogą, by ocalić tego człowieka, który mnie szukał, ale nie miał nadziei na znalezienie mnie. Więc znalazłem w końcu jakieś odpowiedzi dla siebie. So yeah, I found some answers. So they changed actually my part and I was in a general prison. Potem zmienili moje miejsce pobytu i byłem już w ogólnym więzieniu. Któregoś dnia ktoś do mnie podbiegł, był to wierzący Nigeryjczyk. Mówił po persku. Był tam już długo. Uściskał mnie i powiedział, bracie, niech Bóg cię błogosławi. Jesteśmy tak szczęśliwi, że tu jesteś. Chwała Panu. Nie martw się, nie jesteś sam. Don't worry, you're not alone. To było wspaniałe. Poczułem radość, byłem taki szczęśliwy. Yeah, I felt joy. I felt so happy. So he brought me something, some przyniósł mi ręcznik, jedzenie, ubrania, dał mi trochę pieniędzy na drobne zakupy w więzieniu. And he gave me some money to buy something in prison. And I remember zaprosił też na modlitwę, na której spotykali się każdego ranka o 10:00. He said, every morning we pray together. If you want to join us, welcome. And I remember, he said, every morning we pray together. If you want to join us, welcome. And I remember, he said, every morning we pray together. If you want to join us, welcome.
Następnego dnia poszedłem, byli tam nigeryjscy chrześcijanie, więźniowie. Zacząłem uwielbiać Boga, modlić się. Wtedy dwóch z nich, Dominik i Kevin, podeszli do mnie i powiedzieli, że chcą się za mnie modlić. Zgodziłem się. Dominic and Kevin, they said, "Oh yeah, we want to pray for you," and I said, "Okay." There were a lot of prisoners. Obserwowało nas wielu więźniów. Ukląknąłem. On położył na mojej głowie swoją małą Biblię i zaczął się modlić. Zamknąłem oczy i wtedy Bóg znów do mnie przemówił. I remember God talked to me again. It was like, God was showing me, where are you? Gdzie jesteś? Jestem w więzieniu. I tutaj, choć to wydaje się niemożliwe, nigeryjski wierzący modli się za ciebie. But someone, a believer, Nigerian believer is praying for you. He put my words, położył moje słowo na twojej głowie i modli się za ciebie. I remembered Psalm chapter 23. Przypomniał mi się wtedy Psalm 23, w którym Dawid mówi: choćbym nawet szedł ciemną doliną, Bóg jest ze mną. Dokładnie taka sytuacja mnie spotkała. I znów Bóg mówi mi: po prostu mi ufaj. Ufaj mi. Dzisiaj chcę cię zachęcić, ale i rzucić wyzwanie. Bóg jest dobry, ale nigdy nie zrozumiemy, jak dobry On jest, dopóki nie doświadczymy trudności. Dlatego czasem Bóg stawia nas w trudnych sytuacjach. Mój ulubiony psalm to 27, werset 10. Gdzie Dawid mówi: choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Dokładnie tak było ze mną. Moi rodzice nie chcieli mnie. Pamiętam, że jeszcze zanim stałem się chrześcijaninem, mówiłem Bogu, że ten świat mnie nie lubi. A ja nie lubię tego świata, a więc w jakim celu tu jestem? This world doesn't like me and I don't like this world. So what's the point? Why I am here? Yeah, so I encourage you, if you have someone like. Więc zachęcam cię dziś, jeśli masz taką historię jak ja z ojcem, jeśli w twoim sercu jest jakaś bolesna relacja, jutro może być już za późno. Dziś możesz przyjąć miłość Bożą i możesz wybaczyć. On jest z tobą, by ci w tym pomóc. He is with you to help you to do that. Normally they let you go on bail. Zazwyczaj pozwalają wyjść z więzienia za kaucją. W ten sposób wypuścili mnie na określony czas. Kazali mi czekać na rozprawę. Czekałem więc, nie mając prawnika, bo niemożliwością było znalezienie go. Po 6 miesiącach zadzwonili i kazali zgłosić się pod wskazany adres. Dali mi mój paszport i gitarę. Powiedziałem, że jest moja i chcę tę gitarę z powrotem. It was hard to believe, but they were angry. They gave my guitar. And they said I remember. Pamiętam, że przesłuchujący mnie powiedział: jeżeli możesz po prostu wyjedź z Iranu. You can just leave Iran. Just go. So it's better for you to leave. Tak będzie dla ciebie lepiej, bo jeśli zostaniesz, nie wyjdziesz z więzienia przez przynajmniej 5 do 10 lat. Nigdy nie myślałem o opuszczeniu swojego kraju. Było to dla mnie niemożliwe. Mam jednak ciągle ten obraz w głowie. W prawej ręce trzymam gitarę, a w lewej paszport. Bóg mi wtedy mówi: idź naprzód i wychwalaj moje imię. Ja jestem z Tobą. Pobyt w Polsce to dla mnie dar od Boga. Miałem jechać do Turcji, starałem się o wizę, by odwiedzić moją rodzinę, ale odrzucono moje podanie. Nie wiem, dlaczego moja mama dostała wizę, a ja nie.
accepted my mom's visa. I don't know why. My mom could travel to Turkey, but I couldn't. So Johnny called me and he said, Wtedy zadzwonił do mnie Johnny i powiedział, że leci do Polski. Jeśli chcę, mogę do niego dołączyć. Zgodziłem się. So this is like God is giving me some rest actually after. Więc Bóg daje mi teraz odpoczynek po trudnych momentach w Turcji i w Iranie. Mam tu wspaniały czas. Mam w myślach piękny obraz Polski, którego nie zapomnę. Keep this about Poland. I love Poland because I had a great. Kocham Polskę, bo mam tu wspaniały czas. Gdy przychodzę do kościoła w czasie modlitwy i nabożeństwa, wracam pamięcią do Iranu. Przypominam sobie nasz kościół domowy. Chcę powiedzieć, że macie wspaniałą możliwość uwielbiać Boga, dzielić się waszym zbawieniem, drogą, Jezusem. My nigdy nie mieliśmy tego w Iranie. U nas nie można uwielbiać Boga głośno, w wolności. Nigdy nie mieliśmy takiej możliwości, wolności w Iranie. Tu widzę, jaki macie Kościół, czas, jak wiele darów pochodzących od Boga. Wokół ludzie są zagubieni, potrzebują kogoś, kto podzieli się z nimi Ewangelią. A Bóg nas do tego powołuje i to jest najważniejsze. Jeżeli możemy to robić, to czemu nie? Jeśli mamy taką możliwość, to dlaczego zwlekamy? Przenieśliśmy się do Turcji i żyliśmy tam jako uchodźcy przez prawie 6 lat. To już inna, trudna historia. Niedawno Organizacja Narodów Zjednoczonych zawiadomiła nas, że przenoszą nas do Hiszpanii. Więc 8 miesięcy temu ja i moja mama przenieśliśmy się do Hiszpanii. Ciągle mam ze sobą tę gitarę, ciągle poważnie traktuję poznawanie Boga i modlę się, by Bóg używał mnie jako instrumentu dla Niego, dla ludzi. زمین و این جهان در قلب سیاهم نورت گشت آبان نزدت دعا کنم بشنو تو صدایم چون بحر تو خوانم ای خداوندم می‌سرایم با تمام وجودم ستایم تو را شاه شاهان عیسی بهرت خوانم زیباترین سرودم نزدت زانو زنم سر فرود آورم می‌سرایم با تمام وجودم ستایم تو را شاه شاهان عیسی بهرت خوانم زیباترین سرودم نزدت زانو زنم سر فرود آورم نزدت زانو زنم سر فرود آورم